Halo, halo, tu Wrocław. Nadajemy na całą Polskę. Znowu. Przed mikrofonem Janina Bąk. i Mateusz Kusznierewicz. Jak się macie, drodzy powerwalkerzy i powerwalkerki? Wszystko dobrze? Mamy nadzieję, że mieliście dobry tydzień, bo się właśnie kończy. Janina, jak twój tydzień? No, bardzo dobre, wbrew zapowiedziom. No właśnie, Bo? słuchajcie, bo w poniedziałek był... Bardzo szczególny dzień, zwany również najbardziej depresyjnym dniem w roku, czyli Blue Monday. No i właśnie dzisiaj o Blue Monday porozmawiamy, a przynajmniej pierwszą część naszego wspólnego z Wami spaceru, na który serdecznie Was teraz zapraszamy, poświęcimy. O co chodzi z tym Blue Monday? Właśnie, widzisz, bardzo chciałam, żebyśmy o tym porozmawiali, dlatego że faktycznie w świadomości na całym świecie to się zapisał jako taki dzień, to jest chyba 3 poniedziałek stycznia, Tak. najbardziej depresyjny dzień w roku. Jest taka narracja, że to jest policzone na podstawie wzoru matematycznego i w tym wzorze jest na przykład coś takiego, że to jest taki dzień, kiedy już jesteśmy zmęczeni nowym rokiem, w sensie już po świętach zdążyliśmy się zmęczyć, że porzucamy już postanowienia noworoczne, więc jesteśmy rozczarowani sobą. No i że to jest właśnie taki dzień, gdzie globalnie ludziom jest najsmutniej. Ale wciąż nie wszyscy wiedzą, że to jest jeden wielki mit i że Blue Monday został tak naprawdę wymyślony przez marketingowców. A dokładniej przez człowieka, który szukał sposobów na to, żeby zareklamować biuro podróży. I on stwierdził, że stworzy taki najbardziej depresyjny dzień w roku, żeby namówić ludziom, żeby wykupywali zagraniczne wycieczki w ciepłych krajach i naładowali energią. Więc Ciekaw jestem, czy to się sprawdziło. Czy ktoś kiedyś powiedział i udowodnił, że faktycznie zadziałał ten chwyt marketingowy, że moim zdaniem jest poniżej pasa, żeby nie było. No. Ale czy to zadziałało? Wiesz co, szczerze mówiąc nie wiem. Domyślałam się, że na pewno trochę, przynajmniej na początku. Choć mnie wciąż zaskakuje to, że to już było chyba kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, a wciąż nie wszyscy znają tą prawidłową wersję historii. Że wciąż jeszcze nawet w gazetach można było w poniedziałek przeczytać, że uwaga, najbardziej depresyjny dzień w roku. A to ma znaczenie, bo istnieje coś takiego w psychologii jak samospełniająca się przepowiednia. Czyli, że nasze jakieś przekonania determinują nawet nasze podświadomie zachowania i wtedy ta przepowiednia się spełnia. Czyli na przykład, jeśli ja mam przekonanie, że to jest serio najbardziej depresyjny dzień w roku, to może zacznę sobie rozpamiętywać, czy już spełniłam te postanowienia noworoczne i serio zacznę czuć się źle. Więc od razu na start powiem, mit. Okej. Dobrze, że sobie to wyjaśniliśmy i przekazujmy dalej, bo ja także dotarłem do tych informacji o tym Blue Monday. Byłem naprawdę trochę zdziwiony. O co kaman. Nie to, że miałem dobry dzień. Może powiem nawet, że miałem kiepski dzień. Ten poniedziałek był faktycznie dużym wyzwaniem, ale to chyba dlatego, że wróciłem kilka dni wcześniej z Australii i po prostu byłem tak walnięty, tak robnięty, chodziłem po prostu po ścianach. No i chyba ten poniedziałek to mnie w ogóle przywalił. Ale akurat się złożyło. Ale to też ciekawe, że tak to może zadziałać i to niekorzystnie tak naprawdę. Media myślę, że powinny to wyjaśnić. Jak uważasz? Wiesz co, coraz częściej prostują. Ja też uważam, że to jest okej, jeśli mówi się o Blue Monday, żeby na przykład szerzyć psychoedukację, wiedzę o zdrowiu psychicznym, tylko żeby właśnie prostować, że taki najbardziej depresyjny dzień w roku nie istnieje. Jasne, że dla niektórych Blue Monday nie będzie udanym dniem, ale to nie znaczy, że zawsze Blue Monday dla wszystkich będzie nieudany, czy smutny, czy jakikolwiek inny. To odwróćmy teraz trochę kota ogonem, można tak powiedzieć? Lubię koty, możemy odwracać, tak. No dobrze. Ale nie obrażą się? Koty? No. Znaczy koty się obrażają o wszystko, więc co zrobimy, to się obrażą. No dobrze, to przeproś moje imieniu. Co zrobić w takim razie, żeby jednak trochę tego szczęścia zaznać i co się dzieje tak naprawdę, jeżeli ten szczęście zaznamy? No bo tutaj powiedzieliśmy o takim fatalnym dniu, ale z tego fatalnego dnia, który wszyscy mówią, że taki będzie, to tak naprawdę można zrobić cudowny dzień, prawda? Oczywiście i nawet warto takich dni szukać. To jest mój ulubiony temat, bo mam ostatnio zajawkę
na psychologię pozytywną. I to jest taki bardzo szczególny dział psychologii, który powstał z takiego, Martin Seligman, ojciec tego ruchu, zorientował się w pewnym momencie, że psychologia jest głównie nakierunkowana na psychopatologię, na te stany, kiedy właśnie czujemy się źle, kiedy jesteśmy depresyjni, a stwierdził, że może warto się też przyjrzeć temu, jakie nasze działania, zachowania, jakie sztuczki mogą wpływać na nasze dobre samopoczucie psychiczne. No i przede wszystkim warto wiedzieć, że mamy badania, które pokazują, że to się opłaca. Na przykład było takie badanie w latach 30., 40. na przełomie, które analizowało pamiętniki zakonnic. Ale to będzie mieć znaczenie, że zakonnic. Okej. Dlatego, że wzięto grupę zakonnic. No i to były kobiety, które tak naprawdę żyły w tych samych warunkach, robiły to samo, ubierały się tak samo, jadły to samo. Więc teoretycznie nie było między nimi żadnej różnicy. Ale przeanalizowano te pamiętniki i okazało się, że niektóre częściej wyrażały pozytywne emocje, czyli były szczęśliwsze, niektóre mniej. No i A to ciekawe. No tak. I teraz następuje luka informacyjna. I teraz następuje luka informacyjna. No i co się okazało? Co się okazało? No i okazało się, że gdy porównano grupy najszczęśliwszych zakonnic i najmniej szczęśliwych z ich długością życia, to te najszczęśliwsze żyły o 10 lat dłużej. O, wow. Ale to tak, dobra, okej. To ja to biorę. Nie? Nawet nie jestem bardzo zdziwiony, bo widzę i chyba to tak działa, że szczęśliwi ludzie po pierwsze czasu nie liczą, Tak. a po drugie żyją dłużej. Tak, i jesteśmy zdrowsi, i nawet nie tylko zdrowsi psychicznie, choć to oczywiście też, ale nawet fizycznie, więc faktycznie warto się tej psychologii pozytywnej przyjrzeć i takim sztuczkom, które sprawiają, że no znowu wiemy już z wiedzy naukowej, że mogą nam pomóc w szukaniu tej takiej pozytywnej strony życia. Fajnie. Czy są jeszcze jakieś inne plusy szczęścia w życiu? Takie, które można podkreślić na tym etapie? Wiesz co? No na pewno właśnie zdrowie, długowieczność. Myślę o takich plusach też psychicznych, w sensie, że tak naprawdę kiedy jesteśmy też w takiej równowadze, w dobrobycie, to łatwiej nam korzystać z jakichś naszych zasobów, rozwijać się, czerpać tak, wiesz, pełnymi garściami z naszych różnych potencjałów, więc wydaje mi się, że jesteśmy w stanie też więcej osiągać mniejszym kosztem. No i tak, no oprócz też takiego po prostu miłego stanu, kiedy po prostu człowiek jest szczęśliwy i ma w sobie takie poczucie, że dziś mam fajny dzień i wiodę fajne, pełne życie. A Janina, powiedz, jakie w takim razie masz sztuczki albo znasz sztuczki, które mogą nam pomóc w takim dniu, kiedy faktycznie jakoś nie czujemy się zbyt swojo i mamy słabszy, nazwijmy to, dzień, nie jesteśmy w dobrym humorze, a jednak można troszeczkę tak w łatwy sposób by trochę polepszyć sobie humor. Wiesz co, mam sztuczki, albo raczej znowu nauka ma, takie i krótkodystansowe i bardziej długodystansowe. Jednym z takich czynników, które znowu mamy na to dowody, bardzo dobrze działa długodystansowo na nasze poczucie szczęścia, to tego nauczyło nas takie jest nazywane najdłuższe badanie szczęścia na świecie. I to było badanie, które rozpoczęło się w 1983 roku i wciąż trwa. I to było badanie, które wzięło pod uwagę 724 mężczyzn z dwóch grup. Z jednej strony absolwentów Harvardu, czyli też bogaci, usytuowani, nie muszą się zbyt wieloma materialnymi rzeczami martwić. Tak. Z drugiej strony mężczyzn z takich najbiedniejszych dzielnic Bostonu, którzy jakby mieli zupełnie inny start. I znowu śledzono tych badanych. Raz do roku przychodzono do nich, robiono im jakieś badania zdrowia fizycznego, psychicznego, kwestionariusze, wywiady. No i śledzono ich już przez te 40 lat. Tych samych ludzi, cały czas tych samych ludzi, tak? Teraz w kolejnych wersjach śledzi się też ich rodziny itd.
No i właśnie sprawdzano, jaki jest taki największy czynnik tego, że ci ludzie mówią o sobie, że są szczęśliwi. No, ciekaw jestem. No i masz taką zróżnicowaną grupę. Co ciekawe, wśród tej grupy zupełnym przypadkiem był człowiek, który później został prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo Kennedy, Proszę. jeszcze wtedy zrekrutowany do badania, był studentem. Tak. No i okazało się, że nie chodzi o jakieś sukcesy zawodowe, nie chodzi o poczucie sławy, ale że takim jednym bardzo silnym predyktorem poczucia szczęścia są relacje. O, I nie okej. tyle ilość naszych relacji międzyludzkich, ale ich jakość. Czyli jeśli mamy takie właśnie jakościowe, mięsiste relacje, no to w takiej długodystansowej perspektywie może nam się naprawdę nawet pod koniec życia przełożyć na takie poczucie, że hej, to było fajne życie. Tak. No właśnie, też ciekawe, że to mówisz, bo sam zauważyłem, że i to nie tylko po sobie, ale też po innych, że niektórzy, którzy mają mnóstwo znajomych, całe mnóstwo, ale nie mają tych jakościowych relacji, Tak. wcale nie są tacy szczęśliwi. Ale ci, którzy mają jednego, dwójkę, trójkę znajomych, ale takich, przepraszam, nie znajomych, przyjaciół, że mogą z nimi konie kraść i jeszcze gadać o różnych Tak. rzeczach, to po nich widać, że oni wręcz tryskają szczęściem, ale przede wszystkim są spokojni. O, to fajnie. No, spokojni. Ja myślę, że te relacje właśnie pełnią masę funkcji, no bo to też pozwala nam się wentylować w trudnych chwilach itd. Oczywiście mamy też różne potrzeby, jeśli chodzi o to właśnie, jak wielu znajomych czy przyjaciół potrzebujemy, bo niektórzy potrzebują mniej, niektórzy więcej. Niemniej faktycznie to jest taki mocny determinant, który mówi o tym, że potrzebujemy tych drugiego człowieka, innych ludzi po to, żeby jakoś pozostać w równowadze. Tak, tak, fajnie. Czyli to badanie nadal trwa i można je śledzić, tak? Tak, nadal trwa. Co jakiś czas są raporty. Ono się teraz rozszerzyło, no bo Okej. sporo pierwotnych, oryginalnych badanych nie żyje. Teraz już w pewnym momencie zorientowano się, że może warto dołączyć do badania kobiety. Taki kontrowersyjny Tak, pomysł, a co? że może O mój też Boże. mogą Chyba być żartujesz, tak? wartościowym, źródłem. Ale nie mów mi, że czarnoskórych by wykluczyli z tego badania na początku. Na początku tak, na początku to byli tylko mężczyźni w określonym wieku, Tak. później rzeczywiście, musimy wziąć pod uwagę wszystkie grupy społeczne, wszystkie płcie itd., więc teraz już to badanie jest bardzo szerokie i teraz też to badanie dodało do tego taki element badania otoczenia właśnie, czyli przyjaciół, rodziny itd. Tak. itp. Tak. W tym momencie na chwilę zapauzuję, bo albo nawiążę do jednego z komentarzy, który ostatnio przeczytałem pod Powerwalkiem. Pozdrawiamy zresztą wszystkich Powerwalkerów, Powerwalkerek i dziękuję przede wszystkim tym, którzy dzielą się swoimi i przemyśleniami, ale też i opiniami i dajecie nam fajne sugestie, co robić, co Wam się podoba, co nie podoba. Ale jeden komentarz nawiązuje do tego, co przed chwilą powiedziałaś a propos, co daje szczęście. I było napisane coś w tym stylu. Bo szczęście nie wiadomo właśnie, czy daje 1 000 000 na koncie, czy lepszy jest codzienny spacer poranny. Mam na to odpowiedź. No, Znaczy, co do spaceru nie wiem, choć wiemy, że aktywność fizyczna jest ważnym czynnikiem szczęścia, tak. ale te pieniądze to mierzono. To nie było badanie naukowe, to był bardziej taki eksperyment. Dziennikarz New York Timesa postanowił przez rok wieść takie życie na splendorze. Jadł tylko najdroższe potrawy, pił najdroższe wino, Tak. miał marmury, żył w marmurach itd. Co ciekawe, za wszystko płacił jego pracodawca, więc jakby szanuję ten model biznesowy. Fajny eksperyment. No i właśnie chciałam sprawdzić, czy te pieniądze dają szczęście. Okazuje się, że jest jakiś punkt odcięcia i później to również udowadniano, że do pewnej kwoty, ale nie pamiętam jakiej, nie będę zmyślać, faktycznie to ma duże znaczenie, ale potem, że ta krzywa się wypłaszcza, że jednak szukamy czegoś innego. Oczywiście jak nie musimy się martwić o pieniądze, no to rozwiązuje dużo problemów. Tak. Ale na pewno nie jest to taki, jedyny determinant, który spowoduje, że wystarczy sobie dopisać kilka zer na koncie i Tak.
i staniemy się szczęśliwsi. Tak. No właśnie, mój kolega, który osiągnął duży sukces w biznesie, faktycznie ma ten komfort finansowy, mówi, a mądry człowiek i fajny taki życiowy, mówi, no bo tak naprawdę to mi nie zależy w ogóle na tych, oczywiście komfort jest ważny, ale na tym, co mam, co posiadam i tak dalej, kolekcjonowaniu kolejnych rzeczy, ale przede wszystkim na czym mu zależy, to jest, żeby doświadczać fajnych, ciekawych rzeczy z ciekawymi ludźmi. Myślę, że to jest także taki przekaz nawiązujący do tego, o czym teraz rozmawiamy. Gdzie szukać tego szczęścia? Czy, nie mówię w zakupach, ale nie w rzeczach, ale właśnie w doświadczeniach. Tak, oczywiście musimy, wiesz, mieć zaopiekowane jakieś podstawy życiowe, właśnie nie musieć się martwić o czynsz, jedzenie, cokolwiek, ale faktycznie nie jest to taki jedyny determinant. Za to jest jedna emocja, nie wiem, czy to jest emocja, ale taki stan wysoce skorelowany ze szczęściem. Zastanawiam się, czy zgadniesz. Na W. Wiara? O, to ciekawe. No. Tu Tak. nie będę zmyślać, wydaje mi się, że też, w sensie, że ludziom wierzącym jest łatwiej Tak. znosić pewne trudności życiowe, Tak. ale No. Woda? wdzięczność. A, wdzięczność. Woda. Woda. Wodę też, pijcie wodę, bo to ważne. I pływajcie w wodzie i po wodzie. No, widzisz, stąd to moje skojarzenie. Nie wiem dlaczego woda, wiara mi się gdzieś pojawiła, bo to odległy gdzieś tam mi temat. Ja zawsze mówię, jak ktoś mnie pyta, w co ty wierzysz? Ja mówię, wierzę w Jedi. No. Tak. A ja co z tą wodą, bo mi się skojarzyło z tą wodą mineralną, ale teraz rozumiem, dla Ciebie to jest ważny moje środowisko determinant. naturalne. Czyli mówisz, że Wdzięczność. wdzięczność. A to ma znaczenie, dlatego że jak o tym pomyślisz, to wdzięczność jest niesamowicie przyjemnym uczuciem. Tak. Bo to jest takie, po pierwsze, zrozumienie, Tak. co mamy, Tak. a po drugie, takie poczucie, no właśnie, wyrażenia wdzięczności jakiejś. W stosunku do siebie samej, ale także i w stosunku do innych. Dokładnie. Bo jak ktoś nam pomoże, no to jesteśmy wdzięczni za tą pomoc, Tak. prawda? Ja powiem szczerze, to jest fajne słowo. To jest słowo w ogóle, myślę, że tego power walka. Hasło tego tak. power walka możemy wziąć. Wdzięczność, które daje szczęście. Ja się pod tym bez dwóch zdaniach podpisuję, że to dobrze działa na humor i to, co czujemy. I zdecydowanie warto to trochę celebrować. I wszelkie takie mikroćwiczenia, one są w różnych konfiguracjach, ale typu słoik wdzięczności, gdzie wrzucasz codziennie coś, za co jesteś wdzięczny, takie podsumowania, no one mają znaczenie. Było takie jedno badanie, gdzie jedna grupa osób miała pod koniec każdego dnia zapisywać 5 wdzięczności. Tak. W innym jakby odłamie tego badania 5 miłych rzeczy, które im się przytrafiło, a druga grupa takie neutralne, typu poszedłem na zakupy, była ładna pogoda itd. No i okazuje się, że faktycznie to poziomie takiego krótkodystansowego, ale też długodystansowego szczęścia było większe u tych osób, które spędzały tę końcówkę dnia pochylając się nad tym, co fajnego się dzisiaj wydarzyło, nie? Tak. Bo zauważ, że nawet jak podsumowujemy rok, jeśli nie robimy tego na bieżąco, to bardzo trudno nam jest czasem wymyślić, co właściwie mi się udało. Znaczy umyka nam to. Bardzo. Niestety porażki nam nie umykają tak łatwo. Porażki to my doskonale wiemy, gdzie mogliśmy poradzić sobie lepiej. I dłużej je rozpamiętujemy. Tak. Tak. Więc ja powiem Ci, że ja byłam sceptyczna. Mówię, no jak słoik wdzięczności. Ale później kilka razy załapałam się właśnie na tym, że wpadam w jakąś totalną czarną dziurę, bo wydaje mi się, że nic nie osiągnęłam. Tak. I teraz mam taki słoik i za każdym razem, jak mam gorszy dzień, to losuję i przypominam sobie, okej, fajnie. Tutaj Fajnie. na przykład zrobiłam coś fajnego, albo spędziłam jakiś miły czas, albo nawet losuję, wiesz, i tam mam bilet lotniczy i to mi przypomina o jakiejś fajnej podróży. Tak. Mój koleżanka ma taki zwyczaj, który celebruje ze swoimi dziećmi, a mianowicie każdy dzień kładą się w łóżku i mówią, Super. co fajnego dzisiaj się wydarzyło. Tak. I wydaje się, że nic, ale są takie małe, drobne szczegóły. Nawet, nie wiem, ostatnio mi mówiła właśnie, no bo
Syn powiedział, puściłem panią w sklepie pierwszą, żeby weszła do sklepu, a także pomogłem jej później wyniesieniem zakupów. Nie? Normalnie takie rzeczy ulatują, nie są ważne. Tak. A tutaj mu zostało to w głowie. Fajnie, bo jeszcze to powiedział. Uśmiech pojawił się na buzi. A propos podsumowania roku, to też a propos wdzięczności, ja też czasami myślę, w tym roku się nic nie wydarzyło. No. Po czym, to co robię, to otwieram sobie galerię zdjęć w telefonie fajny i pomysł. przechodzę od stycznia do No. grudnia i mówię, really? Normalnie to myślałem, że to bym przeżył w przeciągu 5 albo 10 lat, a to Tak. wszystko w ciągu 12 miesięcy. I tu, i to, i z tym, i z tą, i tak, i w ten sposób. Polecam. Tak, ja też to zrobiłam, ale miałam motywację inną. Chciałam stworzyć rolkę na Instagrama, ale to właśnie zadziałało w ten sposób, że zaczęłam wybierać te zdjęcia i mówię, ale się wydarzyły fajne rzeczy. Wliczając to naszą podróż, nasze wspólne żeglowanie i też tak, wiesz, od razu wiele myślę, żeby z tych takich doświadczeń mi umknęło. No właśnie. Moi drodzy, celebrujmy wdzięczność. Myślmy o tym. Ja jestem bardzo wdzięczny Tobie, Janina, za bardzo miły spacer, który mamy. Właśnie już kończymy powoli. Myślę, że to jest coś, co zostanie z nami i dzisiaj, i na kolejny tydzień. Bardzo fajnie, popatrz, zaczęliśmy od trudnego, można powiedzieć, niekomfortowego tematu, jakim jest Blue Monday, a skończyliśmy pozytywnie i pełni życzliwości. I Tak. tego właśnie Wam życzymy. Ja również, miejcie wspaniały dzień, tydzień, no i celebrujcie i relacje, i wdzięczności. Tak jest, fajnie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pa, pa. Pa. Zostawiamy Was tutaj z widokiem na wrocławską Odrę. Oto właśnie ona. Trzymajcie się, pa, pa. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym PowerWalk jest platforma MultiLife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był PowerWalk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.